tej strony Krzysztof Domaracki. Słuchasz podcastu Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. Dowiesz się z niego, jak firmy Private Equity i Venture Capital wybierają projekty inwestycyjne, współpracują z przedsiębiorcami i pomnażają wartość ich biznesów. Zapraszam. Witam w podcaście PSIK Private Equity o budowaniu wartości. Ja nazywam się Krzysztof Domaracki, a moim gościem jest Sylwester Janik, założyciel Cogito Capital Partners. I właśnie z uwagi na Sylwestra dzisiaj porozmawiamy w większym stopniu o Venture Capital niż Private Equity. Serdecznie zapraszam. Cześć Sylwestrze. Dzień dobry. Przed naszym spotkaniem sprawdziłem sobie łacińskie słowo cogito. Chciałem dokładnie przeanalizować, co ono oznacza i znalazłem informację, że ma 3 grupy znaczeniowe. Myśleć, wyobrażać sobie i planować. Która jest najbliższa idei stojącej za funduszem? Generalnie myśleć, tak. Znana maksyma, myślę, że wiele osób ją rozpoznaje, Kartezjusza, cogito ergo sum, myślę więc jestem, czyli byt istnieje, jeżeli świadomie przetwarza myśli. Upraszczając, nasza koncepcja była taka, żeby to był kapitał, który jest jakby z określoną koncepcją inwestowany, jak również w zestrukturyzowany sposób pomagamy przedsiębiorcom. To jest jedna rzecz, tak? Natomiast druga, to jest dla nas również ważna, to jest kwestia, która myślę dla Polaków jest bardzo rozpoznawalna, mniej na świecie. To jest pan Cogito Zbigniewa Herberta, czyli postać stworzona przez tego wybitnego poetę. Jego projekcja dotyczy spójności postawy z prezentowanymi jakby przekonaniami, czyli dla nas jest ważna pewnego rodzaju postawa etyczna, również w naszej działalności, czyli zgodność naszej komunikacji z działaniami i jakby bardzo otwarta komunikacja i postępowanie w naszej współpracy z przedsiębiorcami, tak, żeby oni byli jakby bardzo świadomi, czego mogą od nas oczekiwać, żeby się również nie zawodzili na nas, ponieważ budowanie zaufania jest niezwykle ważne. Także to są dwa wymiary tego. Świat generalnie rozpoznaje Kartezjusza, część osób rozpoznaje Herberta, nawet w naszej sali konferencyjnej wisi kopia rękopisu przesłania pana Cogito, którą dostaliśmy na rozpoczęcie działalności w 2019. Co ciekawe, ja zarejestrowałem domenę Cogito Capital Partners, Cogito Cap w 2012. Czyli jakby proces myślowy za Cogito też już trochę trwał, bo my utworzyliśmy fundusz w 2019. A to w ogóle ciekawe, że tak dużo humanizmu w podejściu do funduszu inwestycyjnego, który raczej się kojarzy z liczbami, z przychodami, z ebitdami. Tak, ale akurat private equity czy growth equity, której my jesteśmy, to jest bardzo interesująca domena, ponieważ ona nie opiera się tylko na cyfrach. Spółka to jest żywy organizm. To jest w dużej mierze połączenie strategii, operacji, psychologii, finansów. Także to jest dlatego to jest takie ciekawe. Dla mnie personalnie, dla mojego zespołu i myślę, że jak widać po życiorysach wielu osób, jest bardzo dużo przykładów osób, które odniosły sukces w określonych dziedzinach. Jakby potem one przechodzą na przykład z operacji czy zarządzania, czy z doradztwa strategicznego, czy z bankowości inwestycyjnej, wchodzą do sektora private equity czy VC, gdzie jakby dodają to instrumentarium związane z samymi inwestycjami. Natomiast skupienie się tylko na cyfrach absolutnie by nie, myślę, pozwalało realizować tego zawodu, realizować inwestycji. Tak jak powiedziałem, spółka to jest żywy organizm. To nie jest inwestowanie przez Excel na giełdzie papierów wartościowych, czy na jakichkolwiek innych rynkach regulowanych, czy quasi regulowanych. Tu jest jakby interakcja z przedsiębiorcami, interakcja z rynkiem i to jest tak naprawdę żywa materia, gdzie psychologia, strategia, finanse są nieodłącznie zespolone i nie można się skupić tylko na stronie finansowej. Inwestorzy venture capital, którzy wchodzą w spółki na tym najwcześniejszym etapie rozwoju, często mówią, że inwestują przede wszystkim w ludzi, no bo produkt może się zmienić, rynek, na którym spółka działa, też może się zmienić, jest mnóstwo zmiennych, które mogą się pojawić, ale jeśli będzie dobry zespół, to pewnie z tymi zmiennymi sobie poradzi. W co i w kogo wy inwestujecie?
Tak, to jest jakby duża różnica, bo my w dużym uproszczeniu nie bierzemy ryzyka produktu. Tak? Wspomniałeś, że produkt może się zmienić. My wchodząc na etapie, w spółkę na etapie serii B, to jest nasza taka najczęstsza, jakby przykład najczęstszej transakcji, oczekujemy, że spółka już nie niesie ze sobą ryzyka produktu. Oczywiście on może się rozwijać, ale co ja rozumiem przez ryzyko produktu? To, że nie wiadomo, czy produkt się sprzedaje. My oczekujemy, że spółka ma powtarzalne przychody i inwestujemy w spółki B2B, czyli sprzedające do przedsiębiorstw czy sektora przedsiębiorstw. Oczekujemy, że będą tam już powtarzalne przychody. Oczekujemy, że te przychody, patrzymy również na strukturę przychodów, że to nie są przychody z pilotów, testów, tylko normalne przychody już z komercyjnych kontraktów, gdzie w przedsiębiorstwie, który kupuje ten produkt lub usługę, ktoś jest odpowiedzialny i ma to wpisane w swoich celach kwartalnych na przykład. To jest jakby jedna bardzo zasadnicza rzecz. Poziom przychodów to jest między 5 a 10 milionów dolarów czy euro, jakiś już minimalny, który chcemy zobaczyć. Czyli jest to spółka, która jakby już jest na rynku. Chętnie bierzemy natomiast ryzyko wzrostu ekspansji międzynarodowej. Tu nie wiemy, czy to się uda. Ale szczerze mówiąc, kiedy patrzymy na spółkę, jeżeli miałbym powiedzieć, jak wygląda nasza matryca myślowa, to po pierwsze patrzymy na przedsiębiorców, ale nie ze względu na ich potencjał, tylko na ich jakby już też historię. Ponad 75% naszych inwestycji zrobiliśmy w tak zwanych seryjnych przedsiębiorców. Bardzo lubimy osoby, czy zespoły wręcz wtedy już, dla których przedsięwzięcie, w którym my inwestujemy, to jest kolejne, drugie, trzecie. No bo można się domyślić, że popełnią mniej błędów, a na pewno inne błędy. To jest jedna rzecz. Druga, że oni jakby po pierwsze, to jest inna jakość dyskusji między inwestorem a przedsiębiorcą. Ci przedsiębiorcy bardzo dobrze wiedzą, czego oczekują już. I dwa, mają pewnego rodzaju doświadczenia i zdolności, żeby rozwijać tę spółkę już nie na etapie, czy produkt działa, czy ktoś to kupi, tylko budujemy operacje w 10 krajach i trzeba to zrobić. To jest zupełnie inne wyzwanie. To są wyzwania quasi strategiczno-operacyjne. Drugim takim ważnym celem jest to, że produkt musi się bronić konkurencyjnie, ale w oparciu o technologię. My inwestujemy w spółki technologiczne, tak? Więc jest to tak zwana, mówiąc w języku angielskim, growth equity, technology growth equity, czyli inwestujemy w spółki technologiczne na etapie wzrostu, co znakomicie eliminuje wiele sektorów. Tak? My się skupiamy na 3 sektorach, na rozwiązaniach software'owych dla dużych przedsiębiorstw, na spółkach fintechowych i mamy mały segment dla spółek, które działają w sektorze służby zdrowia, ale w obszarze nowych technologii. I tutaj musimy widzieć, że produkt się technologicznie broni, że ma przewagę konkurencyjną, że jest kupowany, ale jednocześnie jego jakby atrybuty są trudne do podrobienia. Czyli coś, co się mówi... Jest w stanie się wybronić. Dokładnie. Jest w stanie się wybronić i to jest bardzo ważna rzecz, więc my dzisiaj na przykład jest w dobie tak szybkiego wzrostu rozwiązań AI-owych. Dla nas największym wyzwaniem jest zrozumienie, czy dlatego na przykład wycofaliśmy się ostatnio z procesu. Mimo że spółka nam się bardzo podobała, produkt nam się bardzo podobał, mimo że była już na rynku Stanów Zjednoczonych, co dla nas jest ważne, zaraz będę mówił, że miała już klientów w sektorze bardzo dużych przedsiębiorstw. Znak zapytania, jaki dzisiaj największy jest, to czy spółka posiada zdolność do rozwoju swojego produktu, który dotyczy właśnie rozwiązań sztucznej inteligencji, zajęcia takiej pozycji na rynku, która pozwoli jej się obronić w sytuacji, kiedy duże przedsiębiorstwa, mając ogromne zasoby, mogą przyspieszyć i jakby zająć tę pozycję i rozwinąć swój istniejący produkt. To jest ogromne wyzwanie, które tak naprawdę w ostatnim roku jest kluczowe dla nas. Czy spółki, które mają ciekawe rozwiązania w starciu z bardzo dobrze dokapitalizowanymi dużymi przedsiębiorstwami, które są w stanie zaadoptować bardzo szybko rozwiązania sztucznej inteligencji do swoich podstawowych produktów, czy mają szansę naprawdę zbudować wartość i w ogóle zająć rynek i nie zostać wypchniętymi. To jest niezwykle ważne. Trzeci punkt, na który patrzymy, to jest, czy spółka rzeczywiście i przedsiębiorcy stojący za nią chcą albo czy już realizują ekspansję międzynarodową. Część naszego zespołu jest w Stanach i w ogóle Kogito powstało z bardzo jasnym celem. Tak? Wspieramy spółki na etapie wzrostu, czyli eliminujemy coś, co się nazywa taką luką kapitałową dla spółek na poziomie serii B i wyżej. I druga rzecz, tak naprawdę
pomagamy tym spółkom wejść na największy rynek, jakim jest rynek Stanów Czyli Zjednoczonych. most między Polską Dokładnie, czy Europą dokładnie. Środkową a Stanami. Tak, dlatego jakby nie robimy tego w sposób, że na przykład my staramy się być w Stanach Zjednoczonych, tylko jeden z naszych partnerów, którego zaprosiłem do Cogito, on jest w Stanach Zjednoczonych, zawsze był. I był w sektorze dużych przedsiębiorstw przez 30 lat. Jakby on pracuje ze spółkami na miejscu, więc strategia wejścia na rynek Stanów Zjednoczonych jest niezwykle dla nas ważna. Najlepiej, jeżeli spółka już jest na rynku Stanów Zjednoczonych, sprzedając do dużych przedsiębiorstw, wtedy możemy jej lepiej pomóc. No i czwarta rzecz to jest jakby to, że patrzymy również, jacy inwestorzy byli w pierwszej rundzie, czy spółka jest gotowa na kolejne rundy, bo jednym z naszych kluczowych jakby obszarów, gdzie pomagamy spółkom, jest rzeczywiście przygotowanie kolejnych rund, pomoc w realizacji, no i pomoc wyjścia. Dlatego zawsze patrzymy, kto jest potencjalnym kupującym i tu wracamy jakby tak zwrotnie do tego punktu, czy ten potencjalny kupujący nie zrobi podobnego produktu dzisiaj, przez co wyeliminujemy sobie tę opcję. Więc rynek w czasie rozwoju silnego sztucznej inteligencji stał się bardziej konkurencyjny. Wyobrażam sobie, co się dzieje na wczesnym etapie. To prawda. Przed założeniem Cogito spędziłeś wiele lat w MCI Capital. To jest fundusz, który przeszedł drogę od bycia VC do bycia PE i potem założyłeś fundusz gdzieś usytuowany pomiędzy tymi obszarami. Właśnie dlaczego postawiłeś na fundusz wzrostowy, a nie na typowe VC albo typowe private equity? Prawda jest taka, że jak w 2008 roku finalnie dołączyłem po wielu długich dyskusjach do MCI, ja przyszedłem, żeby właśnie robić inwestycje na etapie wzrostu. Czyli inwestycje w zakresie 10 milionów euro plus, spółki, które są dojrzałe. I przykłady tych inwestycji, czy w sektorze e-commerce, czy w sektorze fintech, jakby to potwierdzają, bo na przykład spółka Answer, tak, gdzie zainwestowałem chyba koniec 2012, to była spółka, która już działała na rynku i potrzebowała tak naprawdę dużo kapitału na wzrost. A dziś to już całkiem spory biznes odzieżowy. Tak, no jest po IPO, tak, szczerze mówiąc, planowany zwrot na inwestycji został zrealizowany, tak, jak spojrzałem na wniosek inwestycyjny z 2012 po IPO Answera, ale zdolność wtedy jakiegokolwiek funduszu do zainwestowania 10 plus miliona euro w spółkę, która sprzedaje ubrania przez internet w dobie Zalando, to jest jakby zupełnie inny wymiar, ale to są tego właśnie rodzaju spółek poszukiwałem. Morele, kolejna spółka, to była już działająca spółka, czy jakby dokapitalizowanie i skonsolidowanie całej grupy e-travelowej Invia Travel Planet. To są tego typu jakby przykłady spółek. Potem spółki fintechowe jakby już poza krajem, czy iZettle, Azimo, czy Market Finance. To były spółki, których te rundy to były poziom rund między 20 a 40 milionów euro. My partycypowaliśmy w granicach 8-12. I tak naprawdę to jest moja domena. No oczywiście to było unikalne, ale unikalne było również jakby tego rodzaju praktyka na całym rynku europejskim. W Stanach to zaczynało rosnąć. I oczywiście wtedy w MCI można było na przykład w 2009-2010 roku inwestować tylko w spółki e-commerce'owe, bo one miały odpowiedni rozmiar. Więc de facto zrealizowałem inwestycje w każdym modelu e-commerce'owym od właśnie niematerialnych dóbr, jak bilety lotnicze czy pakiety turystyczne, do bardzo trudnej logistyki, jakim było Frisco, tak? No bo logistyka Zakupy spożywczych jest dosyć wymagająca. Więc i to było naturalne dla mnie. Ja, jak powiedziałem, domenę Cogito zarejestrowałem w 2012 roku. Zawsze transparentnie komunikowałem, że kiedyś zrobię swój fundusz. Czyli w MCI nikt nie był zaskoczony, że to się wydarzyło? Nie był zaskoczony, ale nie wierzył, że odejdę. Ponieważ po prawie 10 latach to była bardzo trudna decyzja, zostawienie 10 plus spółek, które prowadziłem, kilku nowych inwestycji. Cały system związany kompensacyjny z tym zostaje przerwany, więc natomiast moim celem było zbudowanie własnego funduszu i raczej planuję długoterminowo. Dla mnie, jeżeli planujemy dzisiaj, kiedy rozmawiamy o tym, co się dzieje w Cogito drugim, to ja pracuję nad Cogito trzecim. To jest 5 lat. My pracujemy w ten sposób i tak staramy się również pracować z naszymi spółkami. Więc jakby odpowiadając bardzo krótko na pytanie, to była to zawsze moja domena
moje kompetencje, właśnie połączenie kompetencji strategicznych i finansowych. Natomiast każdy kolejny rok utwierdzał, że brakuje na rynku funduszy, które mogą wesprzeć kapitałowo oraz strategicznie spółki, którym się udało przejść tę barierę wzrostu z bardzo wczesnego etapu przez Serię A i które potrzebują kapitału i wsparcia na etapie już ekspansji, czy to na danym rynku produktowej, czy jakby geograficznej. I to była naturalna konsekwencja i kiedy rozmawiałem z inwestorami w 2017 roku, dla wielu z nich to było też, musiałem sporo pracy wykonać, żeby przekonać ich, że jest miejsce na rynku na tego rodzaju fundusz. I od tego czasu jakby nastąpiła taka fala, że w Europie Zachodniej zaczęły powstawać najczęściej dodatkowe praktyki typu growth właśnie, czyli inwestujące na etapie wzrostu, przy funduszach tych, które mają najlepsze rezultaty w inwestowaniu na wczesnym etapie. I jakby okazało się, że ta strategia bardzo pomogła nam dzisiaj przy tworzeniu nowego, drugiego funduszu, no bo dzisiaj jest jakby idealna koniunkcja naszej strategii i stanu rynku. I tutaj jakby nie mieliśmy w ogóle już dyskusji z inwestorami. Wszyscy zrozumieli, że byliśmy w stanie dostarczyć naszą strategię na poziomie Cogito pierwszego i dzisiaj możemy tylko dalej ją sukcesywnie rozwijać na poziomie drugiego. O ten stan rynku chciałem Cię zapytać, bo mamy pierwsze duże sukcesy technologiczne rodem z Polski. Są takie biznesy jak DocPlanner, jak Booksy, jak Eleven Labs budowane przez Polaków, no ale umówmy się, wylęgarnią jednorożców to jeszcze nie jesteśmy, a Wy szukacie bardzo konkretnego rodzaju spółek technologicznych. Musi być produkt, który jest na rynku, który już się na tym rynku osadził. Musi to być produkt B2B, muszą być duże, najlepiej globalne ambicje. I zastanawiam się, jak wygląda ta podaż projektów, które mogłyby być w spektrum Waszych zainteresowań. To jest oczywiście bardzo dobre pytanie i my jakby pracujemy nad tym, żeby śledzić ten rynek. Tak, Polska niestety nie jest, jak powiedziałeś, wylęgarnią unicornów. Tak naprawdę nie ma żadnego jeszcze, tak? No bo żadna spółka z Polski nie została sprzedana z wyceną czy $1 miliard, czy $1 miliard euro. Tak jakby wyceny, można powiedzieć, w rundach kolejnych, to nie są potwierdzone wyceny z punktu widzenia realizacji wyniku na inwestycji. Aczkolwiek rynek polski ma historię, tak? No bo AVG, tak, to była inwestycja czy Enterprise Investors i Intel Capital, ale zespołu z Polski Intel Capital, czy iZettle z mojego portfela, gdzie udało się to sprzedać w 2018 roku za $2,2 miliarda. Do PayPala. Tak, do PayPala. To jest jeden z nielicznych zrealizowanych takich wyjść za gotówkę z taką wyceną. Natomiast tak, to jest, wydaje mi się, że jesteśmy jeszcze na etapie czekania na materializację tych zwrotów. Natomiast pytanie o jakby podaż projektów. Przygotowując się do fundraisingu Cogito II ponad rok temu, w połowie 2023, zrobiliśmy taką bardzo głęboką analizę. To znaczy przeanalizowaliśmy rynek Europy Centralnej i Niemiec dodatkowo, bo dla nas jakby Niemcy są w Europie Centralnej i kraje DACH. I właśnie pod względem jaka była liczba serii B i C, jaka była struktura inwestorów, jakie były rozmiary rund. I szczerze mówiąc, były bardzo ciekawe wnioski. Okazuje się, że tych rund było całkiem dużo, bo tak naprawdę w sumie około 60-80 na przestrzeni 4 lat. Duża część tych rund właśnie była to seria B, czyli nasza docelowa strategia. Mówimy o krajach Europy Centralnej, ale głównie Polska, Rumunia, Czechy, Bułgaria, tego rodzaju kraje. I co było ciekawe, my mamy strategię inwestowania między około, w zależności od rozmiaru funduszu, 8-12 spółek per fundusz, także to nie jest duży portfel. Biorąc pod uwagę, że było prawie 80 tych w sumie z rund B i C, z tego 60 B, 20C, nasze założenie jest takie, że chcemy zainwestować w 10% tej populacji.
Czyli jest, można odpowiadając, tak, okazuje się, że one są niewidoczne, ale jest ta populacja spółek i ona rośnie. Druga rzecz bardzo ciekawa, to od razu dopowiem, bo rodzi się pytanie, jak fundusz, który ma zespół tu w Polsce, może konkurować z kapitałem amerykańskim na przykład, bo on jest dominujący. Tak? Europa naprawdę jest bardzo mała w sektorze jeszcze wzrostu. Dominujący kapitał płynie ze Stanów Zjednoczonych i to jest jakby prawdziwe dla całego kontynentu. Troszeczkę inaczej jest w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że ten kapitał jest bardzo kapryśny. Amerykański. My analizowaliśmy okres 2020, połowa 2023. I oczywiście w okresie tak zwanego hype'u, tak, czyli ten 2020-2021, oczywiście byli tu wszyscy. I 75% inwestycji z tych 80 zostało zrealizowane w tych 2 latach. W okresie 22-23 no już bardzo ograniczony apetyt to tych widać inwestorów. w rocznych podsumowaniach, ile kapitału zostało zainwestowane w poszczególnych latach w polskie spółki. Dokładnie, ale to też widać w całej Europie Centralnej i widać również to po liczbie. Ten kapitał jakby wygasł. Jest to naturalne, no bo to nastąpił wtedy odwrót, koncentrujemy się na najbliższych rynkach, koncentrujemy się przede wszystkim na portfelu w trudnej sytuacji. Wojna na Ukrainie nie pomagała. I jakby to spowodowało odwrót. Są 2 wnioski z tej analizy i rzeczywiście nasi inwestorzy w Cogito drugim w pełni je zaakceptowali. Pierwszy jest taki, że populacja spółek, które mogą być celem naszej inwestycji na etapie wzrostu, jest stosowna i rośnie. Można je znaleźć. Po drugie, to zagrożenie ze strony kapitału od dużych funduszy z rynku amerykańskiego nie jest trwałe, jest cykliczne. I teraz na przykład widzimy jakby zainteresowanie sztuczną inteligencją i na wczesnym etapie. Widzimy napływ kapitału stamtąd. Widzimy spółki polskie czy z Polski, które albo się relokują, albo jakby pozyskują kapitał i to wtedy ten kapitał amerykański jest bardzo silny. Każdy ma jakby przekonanie, że jakby fundusze amerykańskie pomogą. Prawda jest taka, że w okresie hype'u tak jest, jeżeli spółka bardzo dobrze działa. Jeżeli spółka przestaje działać, jest poniżej planów albo jest oziębienie na rynku, te fundusze tracą zainteresowanie tymi spółkami. I to jest jakby kolejny argument, który mówi, my jesteśmy tutaj, inwestowaliśmy w Europie Zachodniej, w Stanach, w Polsce, w Europie Centralnej, zamierzamy być tutaj i naszą zawsze regułą jest to, że chcemy być bardzo zaangażowani we pracę spółką. I to, co proponujemy przedsiębiorcom i co zawsze dobrze działa, to, że albo jesteśmy członkiem rady, albo jesteśmy co najmniej obserwerem, albo jesteśmy członkami kluczowych komitetów, bo one często są tworzone, żeby rada nie ogarniała dysfunkcjonalnej liczby osób, na przykład więcej niż 5. Wtedy są jakby komitety, które w dojrzałych przedsiębiorstwach są naturalne, które się skupiają na strategii, finansach czy zatrudnieniu. Jakby to jest jakby domena naszej działalności i wiele spółek po kilku latach z nami pracy rzeczywiście potwierdza, że to działa i miało to dla nich wartość. Więc i rynek rośnie pod względem liczby projektów i kapitał taki jak Cogito oferuje znajduje miejsce na inwestycje. No i nasza wartość jest taka, że jesteśmy tu i w Stanach, realnie. Z których inwestycji jesteś najbardziej zadowolony? Zaczynając od jakby najkrótszej historii, no to Aplika. Tutaj jakby mogę przyłożyć matrycę, ta spółka. Doświadczony, wielofunkcyjny zespół, seryjni przedsiębiorcy, produkt, który miał swoją przewagę konkurencyjną. Proszę pamiętać, że my zainwestowaliśmy w Aplikę w 2019 roku, zaczęliśmy rozmowy pod koniec 2018, Jeszcze przed AI-ową a technologia gorączką. transformerów powstała w 2018, a oni zrobili coś, co można nazwać dużym modelem językowym do czytania jakby dokumentów w 2019. Potem była praca, żeby to dobrze opakować i sprzedać do dużych klientów na rynku amerykańskim. I ten produkt był na tyle technologicznie zaawansowany, to są naprawdę świetne kompetencje. Ten zespół cały zbudowany przez Piotra i Adama był rewelacyjny. Tam było 50% osób zajmujących się lingwistyką, 50% osób zajmujących się IT. I nasza praca z nimi na rynku amerykańskim, właśnie ze strony partnera Martina, który jest zlokalizowany w Stanach, i potem dobre jakby zarządzanie kolejnymi rundami i szczególnie procesem wyjścia. Nasza duża wartość dodana jest w tym, że
Ja sam zrobiłem 12 wyjść w swoim życiu, więc w sumie mamy tam 15, 17, więc jakby na bazie tych doświadczeń staramy się budować najlepszą jakby strukturę procesu wyjścia, co jest niezwykle ważne. Spowodowało, że po pierwsze sprzedaliśmy tę spółkę zanim ta gorączka AI i ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konsekwencjami dla Appliki nastąpiła. To była taka bardzo świadoma decyzja. No ale wycena też była dobra. W 3 lata tak naprawdę ta spółka zbudowała wycenę ponad 1 miliard złotych, tak, na wyjściu. Można się zastanawiać, czy to jest dużo, czy mało. Dla nas i dla zespołu jakby założycieli Appliki to była optymalna decyzja. Więc jestem bardzo zadowolony z tej inwestycji, bo to potwierdza to, że rzeczywiście jest miejsce na ciekawe technologiczne produkty z Polski. Jesteśmy w stanie zrealizować naszą strategię, która się właśnie opiera na tym, że pomagamy tym spółkom wyjść na rynek Stanów Zjednoczonych i znajdujemy dobrych inwestorów strategicznych. No właśnie, bo tu jeszcze bardzo poważny nabywający był Snowflake, jedna z największych firm software'owych na świecie. Tak, my zatrudniliśmy dosyć dobry bank inwestycyjny, Centerview, który specjalizuje się akurat w sektorze finansowym, ale również technologicznym w zachodnim wybrzeżu. I mieliśmy taką listę. Chcemy, żeby pokazali aplikę do Snowflake'a, ale przede wszystkim do Adobe, do ServiceNow, do Databricks, do paru jeszcze spółek, dla których jakby ta technologia jest ważna. Pokazaliśmy to. 2 się zainteresowały. Na krótkiej liście po testach zostały 2. Wybraliśmy tę, która była najszybsza i najbardziej zainteresowana. I udało się to zrobić, chociaż transakcja nie była łatwa, ponieważ my rozpoczęliśmy dyskusję w Q4 2021. W międzyczasie się wydarzyła wojna na Ukrainie, więc na miesiąc transakcja została zastopowana. I wykonaliśmy ogromną pracę, jakby pokazując, że... Żeby ten proces nie upadł. Tak, że Polska to nie jest Ukraina. Pierwsza rzecz taka z punktu widzenia amerykańskiego. Z oceanu może to tak wyglądać. Ale tak naprawdę jesteśmy w kampusie Google'a, tak? I jednym z naszych argumentów był również, proszę, Google wkłada taką i taką kwotę w swoją chmurę tutaj. To, że mamy sytuację wojny, nie oznacza, że biznes przestaje działać. I tak dalej, i tak dalej. Moje doświadczenie jest takie, że Amerykanie byli bardziej pragmatyczni i rozumieli to ryzyko niż inwestorzy z Europy Zachodniej, bo inny proces, który mieliśmy równolegle, został zastopowany ze względu na właśnie sytuację wojny na Ukrainie i całej implikacji dla rynku europejskiego. Także to jest bardzo ciekawe. Więc Applika niewątpliwie z tego portfela Cogito pierwszego, ale to są jeszcze niezrealizowane inwestycje, ale to, co mogę powiedzieć, to jest kilka spółek, takich jak właśnie Ramp Network, tak? Dla nas PayPal jest, dla kryptowalut, dla tak nas, zwany. Tak, ja to upraszczam i niektóre osoby mogą traktować to jako zbytnie uproszczenie, ale my patrzymy na to w ten sposób, że to jest jakby PayPal w 2010 roku, tak? I dajemy sobie czas. Płacenie w serwisach e-commerce'owych poprzez PayPal w 2010 roku było naprawdę uciążliwe. E-commerce się rozwinął, dostawcy systemów, integratorzy systemów płatności też się rozwinęli. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, tak? Więc bardzo wierzymy w tę spółkę. Uncapped jest bardzo ciekawą spółką, właśnie jakby realizuje swoją ekspansję na rynku Stanów Zjednoczonych. Czyli firma specjalizująca się w finansowaniu innych biznesów. Tak, w finansowaniu innych, szczególnie jakby biznesów, które sprzedają na dużych platformach e-commerce'owych. Więc to jest dosyć ciekawe i też jest coś, co nas bardzo interesuje. Jak mówiłem, mamy małą część funduszu na technologie medyczne, to jest spółka HygoSense, która jest jakby połączeniem platformy software'owej i diagnostycznej i urządzenia, które pozwala zrealizować kilka podstawowych badań. Jest to coś, co naszym zdaniem jest przyszłością. Być może nie w zamożnej, socjalnej Europie, ale w krajach, które mają ogromny problem z dostępem do służby zdrowia. I myślę, że będziemy w stanie kilku miesięcy pokazać coś więcej z tą spółką, bo pracują bardzo silnie nad właśnie realizacją takich kontraktów w ciekawych miejscach na świecie. Więc patrzymy zazwyczaj na spółki z taką perspektywą, czy one rozwiązują problem, którego jeszcze nikt nie widzi, ale który za 2-3 lata stanie się dominujący. To dla odmiany twoja najgorsza inwestycja.
Zawsze się zdarzają. Clue jest, u nas jest trochę inaczej w naszym segmencie, to znaczy nie powinny zdarzyć się odpisy, ale zdarzają się, więc raz na 20 projektów się coś zdarza. To był projekt w Niemczech, e-commerce'owy, w bardzo ciekawej branży i to był taki przykład klasyczny. Spółka miała bardzo dobre grono inwestorów, bardzo dużo kapitału i dostała propozycję ze strony dużego inwestora strategicznego. Rynek jest w tym segmencie podzielony, to jest jakby handel dziełami sztuki online ze Stanów, że będzie bardzo duża inwestycja, przejęcie i tak naprawdę przekierowanie dużej części produktów sprzedawanych przez tę jakby firmę na właśnie platformę online tej spółki. I było wszystko. Było przyspieszenie, doinwestowanie, akwizycja na rynku amerykańskim, kosztowna ekspansja na rynku amerykańskim. I co się stało? Activist Investors giełdowi Stanów Zjednoczonych usunęli prezesa tego tego przedsiębiorstwa, które było potencjalnym nabywcą, inwestorem. Usunęło CFO. Prezes był tam ponad 20 lat, więc to było jakby grom z jasnego nieba. Trzęsienie ziemi w Tak, spółce. CFO był 2 lata, to był człowiek z Goldman Sachs, więc z takim jakby koncepcją transakcyjną i on tak naprawdę był za całą transakcją. Więc cała transakcja upadła. Spółka w tym momencie była bardzo rozgrzana, poniosła bardzo duże koszty i niestety Nie dało się alternatywnego nabywcy znaleźć. Tak, nie dało się i nie dało się już jakby tak szybko ograniczyć tych strat, żeby przyciągnąć innych inwestorów, więc inwestorzy, którzy byli obecni w tej spółce, nie byli w stanie już dołożyć kolejnych kilkudziesięciu milionów, a inwestorzy więksi chcieli zobaczyć, co z tej spółki wyniknie. Takich przypadków ja naliczyłem 3 czy 4 w historii ostatnich 10-15 lat i to jest bardzo taki złowrogi jakby model. Przyspieszanie wzrostu spółki pod transakcję, która się potem nie wydarza i zazwyczaj te wszystkie spółki, niezależnie jak dużo kapitału podniosły, najczęściej upadają albo zupełnie znikają. Drugą domeną było, jakby drugą przyczyną było również to, co jest jakby u nas częstą dyskusją. My w ramach swojej działalności, pracy ze spółkami zawsze staramy się przedsiębiorcom powiedzieć, że jeżeli nie widzą tej potrzeby, że potrzebują wielofunkcyjnego, wielowymiarowego zespołu zarządzającego i to jest jakby często nasza domena, żeby jakby pokazać, że to jest wartość i wprowadzić nowe funkcje. Najczęściej taką pierwszą funkcją jest funkcja finansowa. Często są kontrolerzy finansowi, rzadko dyrektorzy finansowi, a bez dyrektora finansowego nie można realizować w sposób odpowiedzialny jakiejś ekspansji. Tam dyskusja jakby nami, a jeszcze jako inwestorami z późniejszej rundy, tam były jeszcze fundusze ze Stanów i dużą grupą funduszy z wczesnego etapu, bardzo dużo czasu zajęło przekonanie tych inwestorów z etapu wczesnego, że założyciel jest rewelacyjny, ale on sam nie podoła. Trzeba mu zbudować jakby zespół komplementarny. To, co zauważyłem, że właśnie to, co wskazałeś, inwestorzy na poziomie wczesnym inwestują w założycieli, no bo to jest jedyne, co można wtedy ocenić. I ta logika pozostaje z nimi bardzo długo. I bardzo trudno jest im oddzielić się od tego, że założyciel powinien spółkę kierować aż do IPO. Niektórym się udaje, a niektórzy się do tego nie nadają. To są jakby można powiedzieć imponujące wyjątki. Natomiast rzeczywistość jest taka, że zawsze jest ten zespół, nawet jeżeli mamy lidera, który do końca pozostaje na pierwszym miejscu, na pierwszym planie, to bardzo trudno jest mu prowadzić organizację, która rośnie bez bardzo silnego drugiego poziomu. I to jest jakby nasze zadanie. To nie jest jakby spektakularna praca, ale zbudowanie zespołu od sprzedaży, zbudowanie zespołu od finansów, zbudowanie zespołu od zasobów ludzkich, zbudowanie zespołu od rozwoju produktu. To wszystko jest jakby niezwykle istotne, bo bez tego jakby ta ekspansja nie działa. I to jest jakby nasza również wartość. No i w tamtym przypadku za długo czekaliśmy ze zmianą. Może nie czekaliśmy, za długo trwała dyskusja dotycząca zmiany. Potem został zatrudniony bardzo dobry zespół z dużych międzynarodowych firm z doświadczeniem na rynku amerykańskim.
no ale to było za późno już ze względu na to wycofanie się tej transakcji. Z grubsza wiem, co czeka Kogito w najbliższych latach, no bo niedawno poinformowaliście o tym, że drugi fundusz powstał, zebraliście już 90 milionów z docelowych 125 milionów euro, ale nie mam pojęcia, co was czeka za 5, za 10, za 15 lat. Więc jestem ciekaw, jak ta wasza przyszłość ma wyglądać, jak to sobie projektujecie i które scenariusze będą dla ciebie satysfakcjonujące. Plan jest taki. Kogito drugi mamy 90, chcemy dojść do 120, 125 i mieć jakby portfel około 8-10 spółek, bo zakładamy inwestycje do 15 milionów euro per spółka wybranych. Mamy też jakby linie koinwestycyjne od naszych inwestorów, więc możemy zwiększać. I dzisiaj się koncentrujemy na tych spółkach, które działają na rynku europejskim, mają operacje w Europie Centralnej. Najczęściej to jest powiązane z założycielami albo z zespołem R&D, gdzie produkt jest tutaj tworzony. Spółka, które my inwestujemy, wartość nie jest w aktywach trwałych, wartość jest jakby w własności intelektualnej, zespole, produkcie, który jest online'owy, dlatego też mamy ciekawe jakby w ramach naszej strategii patrzymy trochę inaczej niż fundusze private equity. Mniej geograficznie, tak? Bo dzisiaj Finom, który zatrudnia 500 osób, ma 100 osób w Polsce, a pozostałe 400 są rozsiane. Część w Holandii, gdzie jest centrala, ale jest Wielka Brytania i Francja, Niemcy, Hiszpania. Trudno powiedzieć, gdzie ta spółka ma wartość, tak zdecydowanie. Tak naprawdę wartość jest w produkcie, w operacjach, w IP, mówiąc, czyli wartości intelektualnej. I to jest jakby istotne. Więc my patrzymy na te spółki, które mają związek z Europą Centralną, Polską szczególnie, ponad połowa projektów, które analizujemy, zawsze pochodzi z Polski. Chcemy tutaj się skupić, ale jednocześnie te spółki, jak mówiłem, muszą chcieć albo już są na rynku amerykańskim. Jaki jest plan na Kogito 3, Kogito 4, jeżeli zdrowie pozwoli i plan będzie działał. Chcemy rosnąć wraz z sektorem technologicznym. W dużym uproszczeniu Kogito 3 powinien inwestować między 25 a 30 milionów euro per spółkę. Kogito 4 już być regularnym growth fund, czyli powyżej 50. Co oznacza, że rundy, w których będziemy uczestniczyli, z rund, które są dzisiaj między 25, 50, 60 milionów euro, zwiększą się do jakby tego przedziału 50 plus. I przy okazji kapitalizacja funduszu będzie musi być istotnie większa, tak, żeby to takie jest działało. założenie, że będziemy rośli 2 razy, tak? Więc kolejny Fundusz do funduszu. Tak, powinien być 250, ale to jest jakby dzisiaj proste, zarządzalne w miarę założenie. Natomiast chcemy zreplikować i wypełniać tę lukę na rynku dla kapitału na późnym etapie. Chcemy zreplikować wzrost całego sektora. Dzisiaj w 2017, jak prezentowałem Kogito pierwszym inwestorom, było bardzo trudno im uwierzyć, że rzeczywiście będzie miejsce na taki fundusz, który będzie mógł zainwestować w 10-12 spółek na poziomie serii B, chociaż my trzymamy w naszym funduszu jakieś 20% na bardzo atrakcyjne serie A, tak jak Applica czy SkyEngine, które robią rzeczy fundamentalnie inne. Bo nie chcemy stracić, szczególnie w sektorze rozwiązań software'owych dla przedsiębiorstw, tego kontaktu z tymi dobrymi, świeżymi pomysłami. Ale jakby 80% to są te spółki, o których mówiłem. I tutaj one będą rosły. Spółki, na przykładzie Finomu. Finom poniósł jakby ostatnią rundę B, która się wydarzyła w grudniu ubiegłego roku, na poziomie 50 milionów euro. Ta runda zostanie rozszerzona najpewniej jakieś 10-20 milionów dodatkowe. Runda C będzie za rok. I ona będzie na poziomie 100 plus. Tak? Jeżeli prześledzimy taką trajektorię, no to my chcemy być już również gotowi, żeby również inwestować na poziomie rund C za te 4 lata. Tak? Od dzisiaj chciałbym, żeby Kogito 3 funkcjonował. Więc tak to wygląda. Więc będziemy rośli wraz z sektorem i będziemy dostarczali ten kapitał dla tych spółek. Zakładam rosnącej liczby spółek na poziomie serii B i już C z komponentem naszym polskim czy właśnie Europy Centralnej, aczkolwiek to jest jakby część naszego portfela. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło. Dziękuję. Moim gościem był Sylwester Janik, założyciel Kogito Capital Partners, a ja serdecznie zapraszam do oglądania i słuchania kolejnych odcinków podcastu PSIK Private Equity o budowaniu wartości.